Dzień dobry, ziomeczki i ziomale. Witam serdecznie dnia 18 maja w sobotę. Idziemy z miejscowości Glaubic, wychodzimy i kierujemy się, żeby złapać pociąg do miejscowości Rize. A dlaczego? A dlatego, że skończyliśmy w miejscowości Rize, jak tam Arkadiusz szedł do szpitala na walkę z siostrami, za recepcją i tak dalej. Także zaczynamy z tej miejscowości, gdzie skończyliśmy, dlatego podjeżdżamy tam pociągiem i dalej lecimy już z buta. Mamy zarezerwowany na dziś nocleg, także Buen Camino, jesteśmy z powrotem na szlaku. Stopy już tak nie doskwierają, jest już luzik, jest git jak na razie. A idę dzisiaj w sandaczach, żeby miały fajny przewiew i mięciutko. Na start! Zapraszam serdecznie na odcinek. Zobaczcie, jaki ktoś ładny ogródek sobie tutaj zrobił. Fajny, bardzo mi się podoba. Mamie też się na pewno spodoba. A Natalia pruje już do przodu, mówi: nie zdążymy na pociąg. A zdążymy, pewnie, że zdążymy. A tu jeszcze mnie taki oto pieseł obszczekuje, żegna mnie, mógłbym powiedzieć, nie? Przed chwilą gościu jechał takim dostawczym samochodem i dosłownie typ wyglądał jak Miyagi z Karate Kid. Dosłownie, taka sama broda, taki sam gość. Tak jakby się nic nie zmienił, może to ten gościu z filmu był. Kupujemy bilety, jest godzina 9:51 prawie i płacimy telefonem. Także za minutę powinien być pociąg, mniej więcej coś koło tego. Jest? Drukuje? Drukuję. Szlabany się zamykają, ziomek idzie na ryzyko. Przemknie się bokiem. No, wszystko jest na czas. To Niemcy są. No to wysiadamy i jesteśmy już w miejscowości Riza. To co, tędy się przebijemy? Przez tory? Tak, i szukamy wejścia z powrotem na szlak Jakubowy. Żeby nie było, to wam pokazuję. Tutaj na tym dworcu skończyliśmy kilka dni temu. Także stąd ruszamy dalej dokładnie z tego samego miejsca. Jaka fajna w ogóle sztuka uliczna, że komuś chciało się to spawać. Wygląda to, jakby tutaj wylądowały Autoboty albo jakieś Decepticony. Patrzcie, twarz Megatrona albo Optimusa Prime. A po ile te kwiaty? 2,50. To nawet tanio. Ale fajny. Misiek wygląda jak ten kwiat. Chłopie, robisz taką reklamę, naprawdę. Wszystko ci schodzi chyba od ręki. Witamy w miejscowości Strela. 8 km zleciało jak z bicza szczelił. Teraz idziemy do jakiegoś centrum zakupowego, żeby zrobić jakieś zakupy na przyszłe 2 dni, z tego względu, że w Niemczech jest jutro wszystko zamknięte i w poniedziałek jest jakieś święto. Także trzeba się coś obkupić, żeby przetrwać. Szukasz nowego pojazdu? I tu mamy, patrzcie, jakie cacko. Warburg, ale piękny. Powiem wam, że takiego klasyka to bym sam zakupił, żeby gdzieś u mnie w garażu stał. I do tego mamy jakieś taki motorower, motorynka Simpson oczywiście. I tutaj za rogiem czai się jeszcze taki oto Warczyburg. Ale też naprawdę w bardzo dobrym stanie. Szkoda, że nie mogę wejść do środka, bo chciałbym wam z każdej strony go pokazać i w środku otworzyć drzwi i sobie do niego wejść. No ale się nie da, zamknięte dzisiaj, sobota. Trochę przypomina mi ten Warburg tak polską syrenę z boku. Takie pomieszanie syreny trochę z Warszawą. Ale piękny. Tutaj to dopiero jest gratowisko. Ciekawe, czy da się otworzyć. Chyba się da. Zaraz oprzemy tylko kijki. Patrzcie, da się otworzyć. Ale taka pustka, trochę bida w środku, panie. Nie ma radia, nie ma nic. Co to ma być, ja się pytam.
i zajrzymy sobie do następnego. Ten też będzie otwarty? Wszystko jest otwarte. Tu jaka beta stoi, 6. Ale zobaczymy. O. I nawet, proszę Państwa, są kluczyki w środku. Ale raczej to chyba nie odpali. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy. Ale go porozbierali. I jeszcze zobaczymy tą tutaj oto betę. Z tamtej strony to jest malowane. A sprawdzimy tą oto betę, bo wygląda naprawdę fajnie. Patrzcie na to. Jak ładnie ona w środku wygląda. Piękna. Siedzenia naprawdę są w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie. I tu jeszcze ma taki oto telefon. Zobaczcie. A co tu jeszcze ma w środku? Tu w środku pilota ma jeszcze. Łe, to fura jest na pełnym wyposażeniu. A czy ma kluczyki w stacyjce? Nie ma. Więc nie odjedziemy. Ale myślę, że jakby się trochę odpicowało, to fajna fura. Ciekawe ile stoi. A tutaj ktoś takiego Merca sobie remontuje. I tu następny 230e tym razem. Tutaj jest zamknięty, bo ktoś chyba jeździ sobie tym graciarem tutaj na co dzień. Chociaż z przodu jest trochę tutaj taki pofatygowany. Same Mercedesy dzisiaj. Ziomeczki, ja sobie te auta tam przeglądam, otwieram, a Natalia poszła troszkę dalej i słyszę, że gada z kimś, a myślę, gada sobie tak po prostu, nie? A co się okazało? Okazało się, że jakiś dziadek z pierwszego piętra, z bloku naprzeciwko, wychylił się i mówi: zostawcie to, tam nie można, to jest prywatne i tak dalej, i tak dalej. I gościu teraz gdzieś tam, nie ma go tutaj, bo to jest jakiś zakład, gdzie mają części do klasyków czy coś takiego, z tego co mi się udało dowiedzieć. Ale kolesia nie ma teraz, bo powiedziałem temu dziadkowi z okna, że jestem zainteresowany kupieniem takiej bety, tej 6, takiego klasyka do remontu, odsprzedać. Całkiem fajny zarobek by był z tego grata, ale w środku naprawdę wypasik był. Ale mimo wszystko ziomeczek mówi: zostawcie, nie można, bo ja tam chyba pilnuję, czy coś w tym stylu. Także sąsiedzka ochrona tutaj w Niemczech, w mieście Strehla, działa bardzo dobrze. Kochani, zamówiłem sobie lunch i wjechało coś takiego, potrawa, nazywa się Sülze. Jest serwowana ze smażonymi kartoflami i sałatkami. To zajadamy. Zostawiliśmy plecaki w knajpie na około godzinkę i przyszliśmy na zakupy. Norma, trzeba wyrobić normę. A co tu się dzieje? 4 śmigłowce wyglądają trochę jak Apache. Lecą jeden za drugim. Akurat tu złapałem 3, bo jeden gdzieś już jest z przodu. Możliwe, że lecą gdzieś do bazy wojskowej. Witamy w domu pielgrzyma w miejscowości Strehla. Tak wygląda dzisiaj nasza sypialnia. Fajna, taka ciepła, przytulna. I idziemy do łazienki. Wam pokażę, jak wygląda łazienka. Wchodzi się takimi małymi drzwiami dla karbów chyba. Trzeba uważać na głowę, żeby się nie rypnąć. 2 kabiny prysznicowe. Tutaj jeszcze na parterze mamy taką oto łazienkę z kiblami. Ale fajne jest to, że mamy do dyspozycji pralkę i suszarkę. Oprowadzę Was po całym naszym domu. Idziemy na górę. Tutaj też trzeba uważać, bo wszystko jest nisko. No jakoś to jest tak budowane na niskich ludzi. Natalia się chyba mieści. O, Natalia już w kuchni tu stoi i bada temat. Stolik, żeby zjeść sobie posiłek. Kuchnia, czajnik, maszyna do kawy, jakiś toster jest. Lodówka.
Ktoś coś, jakiś pielgrzym już zostawił, chyba masło. Kuchenka elektryczna. W Irlandii miałem takie palniki. No i co tu jeszcze jest? Jeszcze jest drugi pokój na górze, a tu już większa ilość pielgrzymów może się zmieścić. Tu już 6 łóżek jest. Ale ogólnie fajnie. No my zajmujemy ten pokój na dole w każdym razie. To idziemy rozlokować graty. Arkadiusz bawił się w kucharza i przygotował dzisiaj na kolację coś takiego. Jest to ryż z cukinią, cebulą z szalotką, do tego krojone pomidory i troszkę śmietany. Przyprawa curry, sól, pieprz i do tego jeszcze trochę mojej specjalnej miłości do gotowania. Smacznego. Dziękuję. Będę się zajadać. Ja też. Dzień dobry, witam serdecznie. Dnia kolejnego czasu przyszedł, żeby opuścić tą dzisiaj miejscowość Strejla i iść dalej do pokonania. Na dziś mamy 23 km. Gotowa? Tak. Pięknie. Trzeba zamykać. Zobaczcie, to ty ogarniaj, a ja pokażę, jak się pięknie wpisałem tutaj do książki. I demolka. No i demolka, właśnie. Ale to moje kije spadły. Teraz twoje specjalnie potrącę i też spadną. Żartuję. Idziemy, kochanie, w drogę. Stoimy właśnie tam, oto na tym rozdrożu i zastanawialiśmy się, gdzie tu jest jakiś znak, w którą stronę mamy iść, bo droga prowadziła w prawo i w lewo i prosto, a mój kochany jaszcząb wypatrzył tutaj znak na drzewie. I jesteśmy ocaleni. Dziękuję ci, mój przewodniku jaszczębiu, sokole oko, i idziemy dalej. Całkiem przyjemnie dzisiaj się idzie, nie jest gorąco za bardzo. No i spodziewamy się deszczu, nie wiemy kiedy dokładnie. W każdej chwili może spaść deszcz. Niby prognoza wskazuje na godzinę 15, ale wiecie, może być różnie. Fajnie te miasteczka tak wyglądają, bo jesteśmy na takiej górce i z jednej strony i z drugiej, ale tutaj teraz pole przysłania. Nie wiem, w którą stronę teraz pójdziemy, bo jeżeli w lewo, to wam pokażę fajny widoczek, a jeżeli prosto, chyba prosto strzałka wskazuje, niech to szlak. No ale może też tam coś będzie zaraz widać. Jesteśmy w sumie na najwyższej górce w okolicy i zmierzamy tam. Dojrzeliśmy jakiś taki drewniany wiatrak i chcemy zobaczyć, czy jest otwarte, czy tam można wejść do środka i jak widok jest z samej góry. Bo widzicie, tutaj nad tymi krzaczorami rozprześciera się miasto jakieś. To idziemy do wiatraka. Może tam będzie jakiś Don Kichot, który walczył z wiatrakami i tutaj się ostał na miejscu. I dotarliśmy do wiatraka. Miejsce nazywa się Liebschitzberg. I tutaj jest taka miejscóweczka, żeby sobie odpocząć. Zobaczcie w ogóle, jaka dupna tutaj jest muszla. Taka wkopana w tę górkę, w ten piasek. No, fest. Miejsce na ognisko jest. Można spokojnie sobie tutaj rozpalić. Można sobie przenocować, rozbić tutaj namiot. O. I jest też książka tutaj dla ludzi odwiedzających. I jest pieczątka, z której chętnie sobie skorzystamy. To stawiamy pieczątkę. Pięknie wyszło, zobaczcie. Też tobie walnąć? Tu się zmieści? Zmieści się. Pewnie, że się zmieści. O. Dziękuję. Zmieściło się. No prawie. Oszczędność miejsca. Jest nam potrzebna. Mamy 3 paszporty, ale jak trzeba więcej, to się dokupi. Siekiera motyka słońce. Jest i nawet siekiera, żeby ktoś chciał porąbać sobie drewno do ogniska. No elegancko. Wszystko zapewnione jest i ta siekiera ma mnie nie zginąć. Obeszłem z każdej strony możliwej ten tutaj wiatrak. No i nie ma możliwości, żeby tam wejść do środka. I tu widzę, jakiś nagrobek jest. Pochowali jakąś parę. A co mogę zrobić? A mogę pokazać wam ten młynek z powietrza. To rzucamy drona i filmujemy.
Naprawdę spoko mi się udało nagrać wideo z drona, a tutaj ziomeczek przyjechał w miejscówkę takim oto motorem Yamahą Virgo. Fajny sprzęcik. W tej miejscówce tutaj można sobie jeszcze wziąć pieczątkę. Zobaczcie, otwiera się I tak jest schowana. i tak jest schowana. I nad tym jest znak pokazujący odległości 61 km do Lipska, a do Wacha zostało 304. A co to jest po środku pola? Jakaś buda strażnicza czy co? Ktoś tutaj sobie powinien w niej być i pilnować. A tu nikogo nie ma. Zajrzyjmy więc do środka, co tu jest. Tylko krzesło i można sobie usiąść w środku, jak deszcz pada i podziwiać widoki. Albo takich oto pielgrzymów jak ten tutaj oto Natalia z hajsu obrabiać. Dawaj 10 euro za drogę, a co? Ja tu pilnuję. W jaką fajną miejscóweczkę trafiliśmy, sprzyjającą pielgrzymom. Tu już mamy ślady, że ktoś był. A czy tu był jakiś pielgrzym? Tego nie wiadomo. Ale naprawdę jest bardzo ładna miejscóweczka. Zobaczcie sobie tutaj. Jest to tak jakby jakiś taki dworek. No pięknie. Jeszcze jest łódka. Można sobie tutaj bryknąć po wodzie. A moją uwagę przykuła żaba. Ta oto medytująca żaba. I co wymyśliłaś ciekawego? Otwórz oczy. A w środku miejscówka wygląda w ten oto sposób. Pani nawet też lody ma. I to jest bardzo ważne. Das Passwort fürs Leben heißt Humor. Czyli hasło do życia to jest humor. A tu jakiś specjalista to rysował. Wyższa szkoła artystów musiała być. A tak wygląda pani bar i piwo też jest dostępne. Bardzo fajnie. Nie? Super. Może zjemy lody? Podoba ta miejscówka. Właśnie tak patrzę na to. Ja też tak patrzę. Tam jest stracciatella. Te mi się ja gdzieś te myślałam- mi się podobają chyba. Ja myślałam, że do kawy to waniliowy by pasował. No a do kawy trzeba wziąć lody, nie ma co. I dzisiaj się udało. Kolejny sklep z jajkami. Tym razem są w środku jaja przepiórcze. 3,50 euro za 12 sztuk. Jesteśmy w miejscowości Dahlen, ale zamek barokowy jest tutaj zamknięty. No, tego też nie otworzę. Ale mogę wam jedynie przez kraty pokazać, jak to wygląda. Podjechała do nas jakaś dwójka dziadków niemieckich emerytów małym samochodem emeryckim i pytają się nas o drogę. A ja mówię, pani, my nic nie wiemy tutaj. My przyszliśmy tu z Polski i idziemy do Hiszpanii na piechotę i my tutaj na wiosce nikogo nie znamy, a tym bardziej żadnej drogi nie znamy. Także viel Glück i poszli. Ale pani powiedziała, że dobrze znam niemiecki. Dzisiaj nocujemy w tym oto miejscu na plebanii. Właśnie przyszedł ksiądz, nam pokazał wszystko, co tutaj jest. I śpimy dzisiaj na takich oto materacach. Trzeba sobie tylko rozłożyć. Nie, w porządku są. Najwyżej 2 sobie wezmę, czy coś takiego, bo przy mojej masie to zgniotę. Nawet pianino mamy. Kuchnia jaka jest? Spoko. Mini. Czy ktoś piwo zostawił? Dla ciebie. A tutaj trzeba będzie popracować nad tym. A tu co jest? Umywalka. Tu jest gdzieś prysznic? Tak. Tam jest, no. A tu jest prysznic. Elegancko. Może być. Gorzej z jutrem, bo na jutro nie mamy noclegu. Ziomeczki pożyczyłem sobie od księdza Capellino, żeby było coś innego niż moja czapka. Dziękuję za dzisiaj, to by było na tyle. Zapraszam na przyszłe odcinki i życzcie nam powodzenia oczywiście na dalszej trasie, bo jutro ruszamy dalej. Na razie trzymajcie się i ciao! Historii ciąg dalszy w następnych odcinkach.